Dzień dobry. 15 minutek i dzisiaj się będę trzymać czasu. Kwadransik z Kasią, bo my już w zasadzie powinniśmy być dawno w domu, ale wiecie, co ja robiłam? Ja nagrywałam dzisiaj film o brzozie. Nikogo jeszcze nie ma. Halo, jesteście tam? Nagrywałam film o brzozie, który się ukaże jutro, w poniedziałek na kanale o korze brzozy, bo taki film o liściach, ktoś tu już jest, bo o młodych liściach brzozy jest już film, a o korze brzozy jako takiej nie ma. Dzień dobry, Katarzynko. O, z 1 się zrobiło 14. No to znaczy, że jesteście. Więc my z Dolarkiem, zaraz Wam pokażę, obecnym tutaj Dolarkiem, dzień dobry Pani Magdalenko, obecnym tutaj Dolarkiem postanowiliśmy zrobić dla Was film o brzozie. Zrobiliśmy shorta, film i mówię, to teraz jeszcze kwadransik ze mną na live'ie. Ale chcę Wam coś pokazać, to się też w filmie ukaże. Ci, co oglądają live, to już się nie przestraszą. Czy Wy to widzicie? Bo to jest takie coś, co myśmy kiedyś z Dolarem, jak pierwszy raz tutaj dotarliśmy do tego lasku jakiś czas temu, to było już tak szarawo, bo to chyba było na grzyby, byliśmy popołudniowy spacer i już się tak robiło szarawo. I ja odkryłam to na drzewie, tak szłam grzyby, wiecie, się patrzy na dół i nagle podniosłam wzrok i spojrzała na mnie tymi upiornymi oczami lalka. Dziwne to uczucie, dziwne, muszę Wam powiedzieć. No ale co zrobić? Słuchajcie, to ja jestem dobra, ale ja Was zabrałam na spacer. Dzień dobry. Więc ja Wam chcę pokazać brzozę i spacer, więc odwracam kamerę. O, widzicie? Tutaj to są wszędzie brzozy. No tu nie, bo to buki, ale tutaj nie, to nie są buki. To buki chyba są, chociaż nie mają liści. Ale tutaj są wszędzie brzozy. I my idziemy taką dróżką tutaj, bo robiłam film. Także jutro on będzie, z czego się dowiecie, dlaczego nie tylko liście młode. Liście młode są super surowcem, jeśli też chodzi o nasz układ moczowy, o drogi moczowe. Bo w większości przypadków, w 90 albo i na więcej przypadkach, na 100, czyli w 90% przypadków albo i w większej ilości procentów, za zakażenia dróg moczowych odpowiadają bakterie. Głównie bakteria E. coli, na pewno Wam znana. To są główni winowajcy. I teraz właśnie dlatego, lecząc drogi moczowe, stosujemy wszystkie surowce moczopędne. Kiedyś nazywało się to diuretyczne, teraz nazywa się to akwaretyczne w nowej nomenklaturze fitoterapeutycznej, czyli takie, które zwiększają nam po prostu ilość moczu. Dlaczego? Dlatego, że przez to przepłukiwanie dróg moczowych, czy to przepłukiwanie dróg moczowych powoduje, że bakterie nie mają szans, no bo jak te bakterie same tam w sobie w powietrzu nie wiszą. One się przylepiają do błony śluzowej układu moczowego i one się tam wtedy namnażają. A przez to przepłukiwanie nie mają takiej szansy, albo zmniejsza się ich szansa na to, żeby móc się tam zaaklimatyzować i dobrze poczuć. Więc jeżeli chodzi o właśnie zakażenia dróg moczowych, no to młode liście brzozy tak, ale przede wszystkim jest to nawłoć. Jest nawłoć, potem długo nic i dalej wszystkie inne surowce. Tak, ta znienawidzona przez niektórych nawłoć, ona ma właśnie takie właściwości. Także, ale to wszystko jest w filmie. O, właśnie dlatego wybrałam tę drogę, że tutaj wszędzie są brzozy, nie? Widzicie, brzozy. Więc takie mają właściwości liście, ale my mówiliśmy w tym filmie, który będzie jutro, o korze brzozy. O tym, jakie ona ma właściwości,
że ma przede wszystkim ze względu na betulinę, która w niej jest zawarta i w ogóle wszystkie pochodne, więc kwas betulinowy, niezwykłe właściwości różne, bo ma właściwości przeciwutleniające, ma właściwości, też ten kwas betulinowy w modelach eksperymentalnych wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, ale przede wszystkim ma bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne, takie nawet quasi antybiotyczne. I dlatego była wykorzystywana i w medycynie ludowej, i teraz można sobie ją wykorzystać właśnie w celu pozbycia się bakterii, głównie gram dodatnych, czyli stąd też ta metoda, mocny wiatr jest, nie wiem czy słyszycie, stąd ta metoda pozbywania się gronkowca, na przykład jeżeli ktoś ma w górnych drogach oddechowych, czyli szczególnie tutaj w jamie nosowej i w ustach, ta metoda, terapia jakby dymem brzozowym. Jest też na kanale, ja mówię, że to nie suche kora brzozy, tylko mokra, dlatego że nie zależy nam na tym, żeby się spaliła jak papier, tylko na tym, żeby było właśnie dużo dymu. Wdychamy taki dym. Oczywiście zaczniemy płakać, szczypać nam na oczy, więc przerwę robimy, potem drugi, trzeci, ile tam razy damy radę. Kilka dni z rzędu. Są głosy, również wasze, w komentarzach pod filmami, że to jest metoda, która bardzo dobrze działa i się sprawdza. No, a ta brzoza jest świetna. Właśnie jak wspomniałam o medycynie ludowej, też wam powiem w filmie o ludach syberyjskich, o tym, że tamci ludzie, gdzie ta medycyna ludowa jest bardzo silna, korzenie ludowe są niezwykle silne. Zresztą na kanale są 2 filmy, chyba czy 3, dotyczące medycyny ludowej syberyjskiej i wam się te filmy bardzo podobały, więc będę ten cykl kontynuowała, ale tutaj też oni je stosowali nie tylko na rany, taką korę śliniono i przykładano na ranę i zmieniano co jakiś czas tak długo, aż przestała ropieć i aż się zagoiła, ale też stosowano wewnętrznie w celu poprawy kondycji jelit, w celach też przeciwdziałania gruźlicy. Na te gruźlice też maści stosowano, którymi smarowano tutaj klatkę piersiową, więc była, zresztą nie tylko w medycynie syberyjskiej, bo w polskiej medycynie czy w słowiańskiej medycynie ludowej też w ten sposób to nie tylko te ludy takiej północy Europy i Azji ją stosowały, ale też tutaj u nas te wszystkie metody były znane i były stosowane. Ja wiem, że tutaj padło sok. Tak, ja wiem, że wy sok stosujecie. Ja nie stosuję oskoły. Już mówiłam parokrotnie. Ja nie dlatego, że uważam, że ona jest zła, bo wręcz przeciwnie. Uważam, że jest bardzo dobra, ale no gdzieś tam wewnętrznie czuję, że takie, ja wiem, że to nie wolno tyle, a wolno tylko tyle wziąć od drzewa. Tylko wiecie, to jest bardzo często w teorii, że tylko tyle, a ja wiem, czy jak ja od kogoś dostanę, to ten ktoś wziął tylko na przykład 10%, czy zobaczył, że tyle drzew stoi, to mówi, co ja tam będę przełaził od jednego drzewa do drugiego, to sobie wezmę od razu całe wiadro. No bo jak ja widzę czasami, tutaj teraz nie, ale widziałam, że były butelki takie popodwieszane do drzew. No to co, to ci ludzie tu przychodzą co 2 godziny, co 3 godziny, żeby to zabierać? Nie, wyciągają z tego ile się da. Czekajcie, bo tutaj ludzie, bo niedziela, to wszyscy chodzą z pieskami. Doliś, chodź. Czekajcie, musimy przejść. Dzień dobry. Czekajcie, ile jeszcze mamy? 5 minut. No, chodź. Tu ładnie stój ze mną. Tu z tobie postoimy. Także ja nie mam takich... Siedzę jak natura od siebie nadaje, to nie dla nas. A właśnie. Dzień dobry. Tak, ładny, dobry piesek jesteś. Chodź, nie zaczepiaj. Super, chodź tu, chodź. Doliś. Chodź tu, dolar. Oj! Czekajcie. O jest. Przepraszam. Nie szkodzi. No
Nie wolno tak. Tutaj proszę ze mną. Oj, nie dostaniesz już nic. Chodź tutaj. Chodź tu do mnie. Nie ma już. Nie ma już żadnych niespodzianek ani smaczków. Nie ma. Nie wiem, czy to była jakaś panna, która miała ten, ale nie wolno tak robić. Nie wolno. O Jezu. No Lisław. Widzicie, skakał na tę panią, bo chciał się dostać do tego. No z naturą nie wygrasz. Ja zapomniałam, że dzisiaj jest niedziela, bo wiecie, jak my tutaj chodzimy w tygodniu, dzień dobry, to tutaj żywego ducha nie ma. A w niedzielę, a teraz jest w ogóle 11, bo jak przyszli, byliśmy o 9, to nie było. A ten jakiś trop zwęszył, coś też się musiało tam dziać. Dlatego ona go też nie wzięła ją na ten. No ale powinien słuchać panci, nie? W końcu zajada tyle tych smaczków, a potem jest Doliś! Dolar! Chodź tutaj! Teraz udaje, że robi siku. Albo nawet co innego. Oj, oj, oj! Będziesz chodził z kagańcem i na smyczy. Bo mi się tak nie podoba walczyć z tobą. Nie, teraz nie masz co lecieć już tak szybko, bo to już nic nie pomoże. Będziesz chodził z kagańcem i na smyczy. No tak. Tak będziesz robił. Będziesz chodził z kagańcem i na smyczy. Zrozumiałeś mnie? Nie ciesz się. Bo tutaj nie ma nic do cieszenia. Ale instynkt. Ludzie też mają instynkt różny, ale potrafią z tym walczyć. Jakbyście wzięli takiemu wyszkolonemu psu, dali nie wiadomo co postawili, to on jest mądry i umie sobie z tym poradzić. A Doliś jakoś nie umie sobie z tym poradzić, co pan cię bardzo zasmuca i troszeczkę gniewa. Tak. Bo ja myślałam, że będziesz grzeczny. Nie dostaniesz już nic ode mnie. Myślałam, że jesteś grzeczny, dobry piesek, a tu się okazało, że nie. No i co ja mówiłam o tej oskole? Moi drodzy. No mówiłam właśnie, że ja nie bardzo. No, że ja nie wiem, czy to ktoś zebrał tego za dużo, czy za mało, a jednak ja to drzewo, jak patrzę na drzewo, jak mu tak te soki, które ono potrzebuje do tego, żeby urosnąć piękne, to tak troszeczkę mnie to, powiem wam szczerze, tak troszeczkę mnie to boli, więc nie wiem. Więc postanowiłam, że ja tego soku nie piję, różne inne rzeczy piję. Z brzozy dużo rzeczy, między innymi białoporek. Trzeba się rozglądać, bo one przezimują, białoporki czasami, ale nie na tych zdrowych drzewach, nie? Bo też taką rolkę zobaczyłam któregoś dnia w czym? W internecie, że nie na chorych drzewach, nie, tylko na zdrowych. No jak nie na chorych, skoro grzyb jest pasożytem, białoporek i właśnie chore drzewa atakuje, osłabione, a nie zdrowe. No jak nie na chorych? To tak jakbyście bakterii chcieli szukać w zdrowym organizmie, a nie w infekcji bakteryjnej. No ludzie. Także na zdrowych nie znajdziecie raczej białoporka, chyba że drzewo stoi, wygląda na zdrowe, a już jest osłabione. No to tak, ale w silnych drzewach go nie będzie. Niektórzy robią sobie nawet takie kubki z pni brzozowych i tam sobie te białoporki hodują. Ja też sobie kiedyś takiego wyhoduję. Co tutaj mamy? Tu mamy jakieś takie też różne atrakcje przyrodnicze. No dobrze, to się 15 minut zbliża. Tak, działa cudownie. Tak właśnie chciałam zrobić dla Was ten krótki 15-minutowy spacerek, tak jak obiecałam, że będę w weekendy robiła. No i co? No i ściskam Was, trzymajcie się dobrze, pijcie ziółka, nie rozbierajcie się za bardzo, mimo że robi się ciepło, ale to wszyscy od razu się rozgogolą, jak mówiła moja babcia, a potem są choroby. Jeszcze nie, bo jeszcze ten wiatr taki chłodniejszy jest złudny. Więc ściskam Was,
Trzymajcie się, pa kochani. Hej, dobrej niedzieli.